Praca etnografa łączy w sobie zarówno ten element bardzo teoretyczny, który w słowie antropologia kulturowa jest obecny, jak i ten element pewnego badania na przykład pozapolskiego, pozaeuropejskiego, nazwijmy to egzotycznego, to w słowie etnologia, jak też element pracy terenowej, bo tak trzeba dzisiaj rozumieć słowo etnografia. Nasza nauka spina zatem to, co bardzo bliskie każdemu konkretnemu człowiekowi w danej kulturze, a też wychodzi ponad to, buduje rozważania teoretyczne, porównawcze, międzykulturowe o skali globalnej. Zaczyna się jednak wszystko od tego badania terenowego. Zaczyna się to od tego, że trzeba ośmielić się, nawiązać kontakt z człowiekiem, czasem z innej kultury, a już na pewno z innego środowiska. Tu potrzebna jest pewna odwaga. Ja mówię o tym często studentom na takich początkowych zajęciach, że formułując podstawowe przykazania dla etnografa, zacząłbym od takich dwóch. Po pierwsze, etnograf wchodzi nieproszony, to znaczy umie się właśnie gdzieś odnaleźć w kulturze, nie stoi na boku, bo przecież musi w odróżnieniu od turysty, musi tę kulturę poznać, nie tylko zwiedzić, obejrzeć, ale i w nią wniknąć, a więc musi wejść do czyjegoś domostwa. Ja prowadziłem przez długie lata badania w Mongolii, więc mam na myśli wchodzenie do jurty. Trzeba umieć zagadać, trzeba umieć ośmielić się, zacząć tę rozmowę, ale jeśli pierwsze pytanie tak brzmi, że etnograf wchodzi nieproszony, to drugie musi brzmieć: etnograf przestrzega etykiety. Etnograf zostawia po sobie przyjaciół, etnograf zachowuje się w sposób przyjęty w danej kulturze. Mam tutaj taką parę mongolskich tabakierek, które takiemu nawiązaniu kontaktów znakomicie mi zawsze służyły. I taka tabakierka jest znakomitą taką kondensacją zamożności, tradycji rodzinnej, przecież to jest rzecz przekazywana z ojca na syna od pokoleń, jest demonstracją pewnej pozycji społecznej, statusu. Etnograf to wszystko rozumie i to daje mu dobry punkt wyjścia do rozmowy z jego gospodarzem. O to wszystko można pytać, o to skąd, jak w rodzinie ta tabakierka się znalazła, czy są jakieś z nią związane historie. To wszystko są te pierwsze pytania, kiedy jeszcze jesteśmy speszeni, kiedy trudno nam nawiązać rozmowę, jeszcze nie wiemy, co nasz rozmówca może nam powiedzieć. To bardzo dobre dla etnografa mieć taki przedmiot, bo on od razu, jego posiadanie i umiejętność operowania nim i powiedzenia kilku słów o tabakierce rozmówcy, to od razu upewnia naszego rozmówcę, że chcemy wejść w jego kulturę, że już ją rozumiemy, że już ją poznaliśmy, że podstawowe jej reguły grzeczności są nam znane i że jesteśmy tym wszystkim zainteresowani. Ten zwyczaj, który wydaje się tak znakomicie pasować do kultury mongolskiej, każdy Mongol może taką tabakierkę łatwo nosić za pazuchą. On wcale nie jest zwyczajem mongolskim. On przyszedł do Mongolii z Chin. No ale przecież, myśli dalej etnograf, w Chinach też tytoń pojawił się historycznie stosunkowo późno, bo tytoń w ogóle został przywieziony do Starego Świata z Ameryki w wieku XVI. I wtedy, szukając dalej, dowiadujemy się, że i do Chin ten zwyczaj praktyka robienia tabakierek, wykonywania tabakierek i częstowania się tabaką przyszło z Europy. A kiedy? A no właśnie, w XVII wieku wraz z europejskimi misjonarzami, z jezuitami, którzy przywieźli ze sobą i tabakę, i tabakierki, zupełnie inne w kształcie, ale one zostały dostosowane do chińskiego otoczenia. I to niech będzie taką drobną ilustracją tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, że
etnologia, antropologia kultury łączy w sobie zarówno tę perspektywę bardzo lokalną, kiedy trzeba rozumieć ten przedmiot w jego kontekście, widzieć go w całym tym codziennym i odświętnym użytkowaniu, a jednocześnie umieć spojrzeć na niego z oddali i zobaczyć, jak on był uczestnikiem wielu różnych kultur. Jest taka słynna odpowiedź wielkiego amerykańskiego antropologa schyłku XX wieku, Clifforda Geertza, który stawia pytanie, co robi etnograf? I sam sobie odpowiada, etnograf pisze. Jest to troszeczkę odpowiedź taka ironiczna, bo autor w ten sposób pokazuje, że, czy sygnalizuje nam, że całe bogactwo kultury badanej przez etnografa zostaje potem zapisane w postaci długiego, linearnego tekstu, a przecież kultura to nie tylko tekst, to są i ludzkie uczucia, i emocje, i wiele pięter znaczeń i tak dalej. I tutaj do Geertzowskiej odpowiedzi dodałbym słowo etnograf pisze ciekawie, pisze dla ludzi, pisze dla tych wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć, nie mają na to czasu, żeby jechać gdzieś na drugi koniec świata i tam podejmować te wszystkie trudy dotarcia, znalezienia interesujących ludzi, którzy opowiedzą więcej o swoim życiu, o swojej kulturze, o swoim społeczeństwie. O tym wszystkim można czytać w naszych rozprawach. Takie badania mają trochę też zastosowania takiego pożytku społecznego. Można coś zasugerować władzom, na co powinny zwrócić uwagę. Więc badania etnograficzne mają pewien pożytek, a mają też w sobie dużo tej wartości informacyjnej. Każdy, kto jest ciekawy, otwarty na inną kulturę, znajdzie tu na pewno dla siebie w książkach autorów etnograficznych na pewno coś interesującego.